tak jak przeczytaliście, zamienił stryjek siekierkę na kijek, czyli będą elfy zamiast kalendarza adwentowego, który otworzę dopiero po świętach, ponieważ został w Sopocie. Zapomniałam go wziąć, jest mi przykro. No ale cóż, no, musimy się z tym pogodzić. Będą psotne elfiki za to. Także kalendarz dopiero po świętach. No tak, dzisiaj jest 13 grudnia. Będą odgłosy, bo kroję ziemniaki. Żurek robię, a właściwie zalewajkę. Różnica między żurkiem a zalewajką na początek. Żurek gotuje się bardzo podobnie jak tak zwaną zalewajkę. W częstochowskim to się nazywało zalewajka. Czyli warzywa, kiełbaska albo mięsko. Gotuje się wywar. I do tego wywaru wrzuca się pokrojone ziemniaki w kostkę. Jak ziemniaki są ugotowane, zalewa się żurkiem. I potem oczywiście wcześniej wyciąga się te wszystkie warzywa, to znaczy warzywa w postaci marchewki i pietruszki i selera. Jak ktoś lubi, to można selera też pokroić, a jak ktoś nie lubi, bo wiadomo, że są osoby, które nie lubią, można pokroić tylko marchewkę i wrzucić do tego wywaru, a potem zalać żurkiem. Można pokroić wszystkie warzywa i też są zwolennicy tego, zwłaszcza ci, którzy lubią warzywa. Wszystkie warzywa kroją, czyli tak jak włoszczyzna na rosół. Seler, pietruszka i marchewka w kostkę. I potem zalewają żurkiem. Potem dodaje się śmietany i oczywiście jajko na twardo. I to jest zalewajka. Natomiast, że się zalewa tym żurkiem, znaczy. Natomiast żurek jest bez ziemniaków i robi się też wywar, taki sam, z jarzyn, taka włoszczyzna jak do rosołu, czyli marchewka, pietruszka, seler, por, tutaj też jest por, zaraz go wyjmę, a ziemniaki gotuje się osobno i w tym momencie można sobie ziemniaki albo utłuc, czyli po śląsku potrampać i zrobić tak zwaną wyspę, dać na środek ziemniaki i oblać to żurkiem, wlać żurek tak, żeby się zrobiła taka wyspa na środku z ziemniaków. I to jest właśnie taka różnica. Generalnie rzecz biorąc, no, jakby tak się zastanowić, to ten żurek gotuje się z wody z ziemniaków. W zalewajce oczywiście. No ale ja nie chciałam Wam dawać przepisu na żurek, ani na zalewajkę. Tylko chciałam Wam powiedzieć, co się dzisiaj wydarzyło. Właściwie wczoraj. Wczoraj przyjechaliśmy dosyć późno, bo jeszcze sobie wymyśliłam, żeby podjechać do Ikei no gdzie? W Łodzi. Ponieważ wymyśliłam sobie takie koce. Bardzo mi się spodobały koce i w zeszłym roku 100% wełna. W kratę. I w zeszłym roku też były takie podobne koce, tylko tak czerwień z zielenią i z takim kremikiem, z białym. No wiadomo, że nigdy nie jest, z wełny koc nigdy nie jest taki śnieżno-biały, raczej się nie zdarza. Zawsze to jest taka złamana biel. I oczywiście były te koce w różnych wariantach. W czerwieni, w beżu i w szarościach. W listopadzie jeszcze były. No i wiecie, ja Wam mówiłam, jak ja z internetu korzystam, to znaczy z zakupów internetowych, że się waham, a może nie, a może później, a to jutro, o jeszcze nie wykupili, no to poczekam. No tak czekałam, że w pewnym momencie kliknęłam na tą Ikeę. Nigdzie, wymiotło po prostu wszystko. Były te koce, nie były w sprzedaży wysyłkowej, to po pierwsze. Po drugie, były tylko w 2 chyba punktach. Więc okazało się, że jakimś trafem są beżowe te koce, znaczy beżowe to jest taki no brązik, ładny, ciepły brąz. Na początku miałam kupić czerwone, ale później stwierdziłam, że te brązowe będą fajniejsze. I okazało się, że w Łodzi jest kilkanaście sztuk, bo w Katowicach były tylko 2 sztuki, więc na pewno ich nie było na stanie, bo ja byłam ostatnio w Katowicach i nie było. Była tylko ekspozycja, której nie chcieli mi sprzedać. A w sumie i dobrze, bo był tylko 1 koc, a ja potrzebowałam 2. A w sumie to kupiłam 3.
Bo do Sopotu sobie też kupiłam, jak pojadę tam już po świętach, po Nowym Roku, to też będę miała fajny, ciepły kocyk. To jest taki kocyk na drzemki. 1,70 m chyba na 1,30 m, jakoś tak. To się nazywa w patchworku to się nazywa lap quilt, czyli takie właśnie na drzemki. No i tak, no i co ja Wam chciałam powiedzieć, nie o tym żurku, tylko o tym właśnie, że jeszcze zboczyliśmy do tej Ikei wieczorem. Więc ta Ikea bardzo duża, zanim to przeszłam wszystko, zanim to znalazłam, wróciliśmy do domu. No oczywiście głodni, chociaż powiem tak, wcięliśmy po hot dogu, bo już myśleliśmy, że wcześniej będziemy, ale taka sytuacja się zdarzyła, ja się zdenerwowałam, myślałam, że kosmetyczki zapomniałam. Mąż mówi, to wracamy, ja mówię, a nie, no to sobie kupię wszystko na miejscu. Mąż za to mówi tak, no to ale przecież to co, będziesz pierwszy dzień jutro, to pojedziesz zaraz wszystko kupić, to bez sensu, to chodź wróćmy. No już się godzina zrobiła oczywiście taka nieciekawa, bo południe, po pierwszej było jak wyjeżdżaliśmy. Gdańsk już się robił ciasny, więc godzinę na starcie straciliśmy i co się okazało? Okazało się, że bo ja się wcześniej bardzo zdenerwowałam pewną sytuacją, ale nie będę Wam po prostu truć o tym. I tak się wkurzyłam, że przyjechaliśmy do tego Sopotu ponownie, a już byliśmy praktycznie na obwodnicy. Przyjechaliśmy do Sopotu, to ekspres się czyści. I co się okazało? Okazało się, że ta kosmetyczka była w aucie. Ja byłam tak zdenerwowana, że ja nie zarejestrowałam sytuacji, gdzie biorę tą kosmetyczkę z łazienki i wrzucam do torby. No oczywiście kosmetyczka była, ale kosmetyczka się znalazła, ale nerwy zostały. No więc wróciliśmy tam do tej, znaczy pojechaliśmy do tej Łodzi i kupiłam te koce. W związku z tym, że byliśmy jednak głodni, no bo trochę nam ta podróż zajęła, no i przede wszystkim ta Łódź też, bo zanim ja tam właśnie weszłam do tej Ikei, zanim zaparkowaliśmy, jeszcze się okazało, że to, ja mówię, a w Łodzi Ikea, choć podjedziemy, no ale okazało się, że to nie było przy autostradzie, tylko trzeba było 56 km zjechać w bok, do Łodzi, do centrum. No i w związku z tym po prostu straciliśmy, no kurczę, chyba z 1,5 godziny jak nic, bo 50 w jedną, 30 potem było zjazd bliżej, więc 30 w drugą, gdzieś tak mniej więcej. No tak czy inaczej wychodzi 80 km, no to jest trochę minut do tyłu, a raczej do przodu, no bo do przodu, czyli dłużej jechaliśmy. No i wracając do tematu. Przyjechaliśmy późno, no i trzeba było coś zjeść. Jak wiecie, no miałam aparat i tak dalej, no ale musiałam wymienić również tam jedną koronę i ta korona mi wypadła. W poniedziałek wymieniałam tą koronę na nową. W związku z tym, że wybielałam zęby ponownie, to ta stara korona, zresztą ona była już też stara, miała 20 lat i poza tym pani doktor sobie ułatwiła pracę i spiłowała mi tą koronę, bo wiedziała, że będzie nowa. No jak się wybiela zęby, to potem ten odcień by się różnił, ja bym już na pewno nie wybieliła do takiego momentu, jak były wcześniej moje zęby, dlatego że z wiekiem, no niestety, zęby żółkną. Nawet jeżeli się o nie bardzo dba, nawet jeżeli się czyści i chodzi też do czyszczenia regularnie do stomatologa, ale ten osad jest wszędzie i ja nie piję tak herbaty, zazwyczaj z cytryną piję, ale i tak ten osad, no ja mam takie szkliwo, że ja mam bardzo szybko brudne zęby. Po prostu ten osad mi się przylepia i mam z tym problem duży. No, ale w związku z tym, że miałam tą nową koronę, w poniedziałek założyłam i w poniedziałek jechaliśmy prosto do Sopotu. I wiecie co? I ta korona została mi w bułce. Tak się zdenerwowałam ponownie wczoraj, że nie mogłam zasnąć.
I dzisiaj, skoro świt, już trzeba było jechać do Katowic, no żeby coś przedsięwziąć tak na łapu-capu, dlatego że no jakby z szczerbata, nie po to sobie robię zęby, żeby być szczerbatą, prawda? No, mogłabym wprawdzie tam, no bez tej korony chodzić, no ale dobra, no nie, no i już była wycieczka, a ja jestem dalej, widzicie, jak do rosołu, jak to się mówi, no nie, ubrana jestem, ale bez makijażu, bo muszę się ogarnąć, muszę sobie paznokcie zrobić wreszcie, bo już 2 tygodnie chodzę bez, bo ciągle coś, albo myję, albo, no nie chce mi się tego robić, mówię, bez sensu. No ale potem się okaże, że zostanę bez tych paznokci bez zrobionych paznokci na święta. No to tyle Wam chciałam powiedzieć o żurku i o tym, co dzisiaj robię. I dzisiaj będzie tak zwany wypoczynek, czyli słowo, którego nie lubię, czyli chill. Będę sobie wypoczywała i będę nabierała sił, dlatego że... O, włosy mi się spadły, mi włosy. Dlatego, że jutro wybieram się oczywiście do Krakowa, no bo wczoraj przyjechałam, nie? Z długiej podróży. To tęsknię do auta. I wybieram się do Krakowa na otwarcie sklepu, showroomu sklepu Biferno, więc o 14 chcę tam być, a w związku z tym, że do Krakowa teraz już nie jedzie się tak szybko, bo autostrada również jest rozkopana, więc i droga, więc pojedziemy prawdopodobnie tutaj opłotkami, jak ja to mówię, przez lasy. Droga jest dłuższa, ale tańsza i wcale się wolniej nie jedzie niż po autostradzie. No to tyle na dzisiaj. Nie wiem, czy jeszcze coś dogram, a może Wam za chwilę jeszcze jak zjem, jeszcze muszę jajka wstawić i trochę wody tutaj wlać, a zaraz wleję wody, to niech się tutaj trochę dogotuje. Do tego żurku robię żurek na białej kiełbasce. Potem tą białą kiełbaskę kroję na plastereczki. To jest taka cienka biała kiełbasa, nie taka gruba, tylko taka cieniutka. Pokażę Wam. Uwaga dla tych, co mięsa nie jedzą. O, taka. To jest cienka kiełbasa. Tak, mam tutaj taki sklepik, to. No. I tak, w linku... Ktoś mnie pytał o garmażerkę z Gdańska. Nie wiem, jaka to jest ulica, ale dam linka do tej garmażerki. Poszukam jej w necie po prostu i dam adres w opisie tego filmu. A tamtego, jak mi się uda, to też, ale w opisie tego filmu może tutaj dam ten adres do garmażerki. I no jeszcze kupiłam, oprócz tych cepelinów, to kupiłam jeszcze śledzie opiekane, bo lubimy śledzie opiekane. I zjedliśmy te śledzie na kolację, bo lodówka pusta. Dopiero dzisiaj trzeba, właściwie jutro chyba zrobię jakoś zakupy przed tym Krakowem. No, także dzisiaj dobrze, że zawsze jest gdzieś jakiś taki zapas wojenny w postaci właśnie jakiegoś żurku albo zamrożonej zupy, ale nie chcieli, no zawsze można podebrać dziadkowi, no nie, no bo wiecie, że ja robię takie pudełka, więc zawsze można 2 porcyjki dziadkowi podebrać z lodówki, to znaczy z mojej lodówki, no ale dla dziadka, wiecie, ja Wam opowiadałam, że raz na kilka tygodni jest taka akcja u mnie w kuchni, to znaczy no, gotuję zupę klopsikową i porcjuję, żeby tata mój miał co tydzień zupę, a on lubi tą klopsikową, a w ciągu całego tygodnia ma regularne posiłki, to znaczy pierwsze i drugie zupę i drugie danie. No więc jak zje w niedzielę zupę z chlebem i z mięskiem, a klopsiki są wiadomo mielone, także on bardzo lubi, bo nie ma kłopotu z gryzieniem, prawda? Wtedy, jak jest wszystko pomielone i dużo warzyw ma ta klopsikowa, także faktycznie jest taka gęsta, bardzo lubi tę zupę. No, ale wracając jeszcze do tej garmażerki, nie, chyba wszystko powiedziałam. A, i za chwilę Wam spróbuję pokazać
te moje zdobycze, bo wczoraj już tak na szybko powiedziałam, że wiecie co, nie mogę w to uwierzyć, że ja ten poliester kupiłam. Po prostu, no ale tak, jak się człowiek jest ślepy, a cena jest tak wyoślona takimi literami, bukwami wielkimi, no to patrzysz na cenę i jest ok. A potem przyszłam i ja macałam nawet tą pościel, sprawdzałam ją tak w ręku i ona wyglądała jak leocel. Po prostu taka chłodna, fajna pościel. I myślę sobie tak, no dobra, no to wezmę, no bo 29 zł, no co to jest w ogóle za kwota? A brakuje mi pościeli, bo już dawno nie kupowałam. No i poliester 100%. I wiecie co, jak kiedyś przeglądałam Zalando, to były jakieś tam ciuchy i ja sprawdzam skład. Każdorazowo sprawdzam skład. I sprawdzam, patrzę, poliester. No dobra, no poliester to od razu zmieniam stronę. Ale zastanowiła mnie jedna uwaga. Poliester, zobaczcie jaka jest robiona woda z mózgu. Poliester i teraz skład pochodzenia, pochodna ropy naftowej jako naturalne złoża. No po prostu nie chcę kląć, ale no zdenerwował mnie ten opis, bo to jest robienie wody z mózgu. Jakie naturalne, oczywiście ropa jest naturalnym surowcem, ale to jest wszystko tak przetworzone, że tak jak przecież wiskoza. Wiskoza jest z drzewa, to znaczy z drewna pozyskiwana, ale jest plasowana jako składnik sztuczny, ponieważ jest tyle chemii, żeby pozyskać tą celulozę i tą wiskozę w zasadzie z tego drzewa, z drewna. Drzewo to rośnie, drewno, jak ścięte to drewno. I żeby pozyskać tą wiskozę, to trzeba tyle różnej chemii użyć do tego celu, że wiskoza jest postrzegana jako surowiec sztuczny, nienaturalny. I tak jest opisywana. Więc tutaj poliester i taki tekst, załamało mnie to naprawdę. No ale internet ogłupia, jak zresztą wiadomo nie od dziś, że internet ogłupia. Trzeba mieć swój rozum i trzeba wszystko jakoś tak analizować bardzo skrzętnie. Tak myślę, żeby właśnie nie zrobić takiego babola, jak ja zrobiłam z tą pościelą. Kurczę, muszę do tej Ikei jechać, to oddać, a tak mi się nie chce. No ale nic, będę musiała to zrobić, bo po co mi poliestrowa pościel, jak ja w ogóle nie używam poliestru. Dobra. A może się jeszcze spotkamy, zobaczymy, co przyniesie dzisiejszy dzień. Tak, chciałam Wam pokazać jeszcze raz te koce, które wczoraj kupiłam. Tu jest ten beżowy, on ma takie fajne frędzelki. Jeden i drugi ma frędzelki. Tak, takie ruloniki zrobione, fajne. I ten jest 1,30 m na 70 m, a ten jest 1,30 m na 80 m. Taki pasiak. Ale to jest 100% wełna. Także takie mam dwa kocyki nowe. I bardzo się cieszę. No i zobaczymy, co dalej będzie. No, także idę teraz idę kończyć tą zalewajkę, o której Wam wspominałam wcześniej. Tak, zrobiliśmy taki krótki spacerek, krótki na godzinny w sumie. I Biełka już poszła do domu, a ja sobie tu stanęłam pod latarnią, bo pod latarnią podobno najciemniej, ale teraz jest najjaśniej. I tak, znalazłam taką czapkę, którą robiłam kilka lat temu. Część czapek poszło gdzieś tam na prezenty, a taką jedną mam i w sumie fajnie, bo te, które mam, które bardzo lubię, to już mi się troszeczkę znudziły, ale to nie o tym chciałam. Spacer odrobiony, Biełka bardzo pobudzona jest po tych wojażach, musi się uspokoić. Dzisiaj spała większą część dnia, no a jutro znowu jest wycieczka do Krakowa, jak wiecie. Jedzie samochód.
tak, wycieczka do Krakowa i oprócz Biferno może jeszcze mi się uda no gdzieś tam skoczyć. Jak mi się uda, to będzie ok, a jak mi się nie uda, to też się świat nie zawali. No, to dzisiejszy dzień uważam za zakończony sukcesem, chociaż program mi dalej szwankuje i nie wiem, co się dzieje. Zresetuję komputer, jak przyjdę i zobaczę, może to sprawa komputera. No, ale tak jak mówię, dzisiejszy dzień zakończony sukcesem, teraz jeszcze herbatka, obrobienie filmu do końca, czyli tam jeszcze takie smaczki i w takim razie widzimy się jutro. Pa, pa!